Insta jest wyra. Jaki chillał, znowu muszę gdzieś się zwijać. Każda chwila to moja szansa. Siema ziomy, dzisiaj nowe koła na tył i nowe opony na tył Extreme X-y, które będę testował na krzywej za 3 dni. Drifterzy pewnie wiedzą, co to za opony, a ci, co nie wiedzą, zaraz się pokrótce dowiedzą. Jeżeli jesteście zainteresowani wygraniem takich opon w konkursie, obserwujcie kanał, obserwujcie Instagram. Extreme X-y są to opony z bardzo twardej mieszanki, przez co mają mało trakcji i wolno się ścierają. Przed dawno chciałem je przetestować i akurat udało je się kupić. A skoro mają w teorii mało trakcji, to liczę na to, że będzie się na nich fajnie opalać na suchym. Czego w sumie jeszcze nigdy za bardzo nie próbowałem. Jakieś tam pojedyncze próby, nie pytajcie. Mają na długo starczać, co mi się bardzo podoba. Jadę na tor na kołach. Nawet nie mam fizycznie jak wziąć ze sobą 10 czy tam nie wiem 20 kół z oponami, bo gdzie ja bym to pomieścił. I dochodzi do tego taki aspekt, że wydaje mi się, że fajnie jeździć na tej samej oponie przez dłuższy czas, a nie co chwila wymieniać jakiegoś śmietnika. Każda opona inna, każda inaczej się zachowuje. I zamiast uczyć się zachowania auta, to najpierw uczysz się zachowania opony. Nie wiem, trochę teoretyzuję, ale słyszałem też to od prawdziwych drifterów. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Żeby to światło zgasło. Chyba wszystko powiedziałem. No, chodziło mi o to właśnie, że mają mało trakcji, na długo starczają. Nie musisz na torze co chwilę zmieniać tych kół z tyłu. Jest czwartek wieczór. Dzisiaj na farcie przyszły koła, już się bałem, że nie dojdą do weekendu. Będę musiał zimówki za 60 przekładać. Dzisiaj sobie przymierzymy nowe koła. Jutro rano je zakładam. I wieczorem może jakiś mini teścik zrobię. Wydaje mi się, że one tak łatwo nie wejdą i trzeba będzie lekko zrolować chamsko nad koła. Także jutro wieczorem będzie taki test, czy w ogóle obciera, czy nie obciera. No i pogadajmy o tych kołach. Nie mogłem się zdecydować, czy kupić białe, czy w chromie, więc kupiłem białe i chromowane. One są w kolorze Hyper Silver. To właściwie nie jest chrom, to jest taki bardziej, nie wiem, polerowany aluminium. Ten rand jest taki przepolerowany, środek jest matowy. No i co, przymierzymy sobie je na aucie, a jutro przymierzymy z oponami. Wszystkie 4 koła to 17, 9 cali szerokie, offset 25. Te miały offset 30. Gdy je mierzyłem z tyłu, były praktycznie na styk, przy oponie 215. Także te są nie dość, że przesunięte o 5 mm na zewnątrz, to jeszcze opona jest szersza, bo jest 2,25. Także ciekaw jestem, jak to będzie pasować i czy w ogóle. Dajcie znać, które wam się bardziej podobają, a ja biorę się za przymiarkę na furze. Nikt jak ja nie pozna cię i nikt jak ty nie pozna mnie. Słucham swoich prewek, kiedy jadę w Duradlińską. Psy niedługo przestaną mnie pytać o nazwisko. Pierwsze drogie ciuchy kiedyś zakupiłem w dyskont. Robię to dla siana, ale nadal to jest misją, wiesz. Kupiłem nowy dres, to już 5. Mała jest okej, póki wciąż jestem przytomny. Mała jest okej, póki duży cash on me. Kiedy duży cash już prawie trzymam na dłoni. Ja nie mogę być spokojny. Wyszła poparzona jak stan morza i musiałem raz na zawsze już zamknąć ten drzwi. Ja poparzony wychodziłem już tyle razy, że mogliby nakręcić o tym jakiś podróżniczy film. Ale dziś jest inaczej. Ufaj mi, jakbym był twoim adwokatem. Bo nie być katem dla siebie to ogromny atut. My ramię w ramię w tym samym tempie. A, wygląda, że koło się chowa prawie idealnie. Nie wiem, czy to widać na filmie. Tu to wygląda, jakby się mega schowało, ale w rzeczywistości to 100%, że wewnętrzny rand będzie haczyć opona, bo u mnie jest to zgnite mega i jest grube. Przydałoby się to wyciąć po prostu. No ale zobaczymy.
Nie wiem w sumie, czy to już jest ostateczna pozycja tego koła, czy to będzie wyżej, niżej. Mi się zdaje, że trochę niżej, chyba trochę przesadziłem. Jak tak patrzę, to kurczę, fajnie to będzie całkiem wyglądać. Nie chce mi się już za bardzo mierzyć tych chromów. Ale ja wiem, może przymierzę. Nie wiem, czy te koła będą aż tak schowane, wydaje mi się, że nie. Ale to zobaczymy jutro z oponą. Spróbuję jeszcze je lekko do góry. Ale tak jakby było, to dla mnie spoko. O! Koniec. Już zaczyna mi podnosić auto na kole. W końcu ta fura zaczyna jakoś wyglądać. Tak to na pewno nie będzie, ale byłoby śmiesznie. Teraz to widzę, że nawet felga by w sumie haczyła, by się nie schowała. Więc rand do usunięcia i może będzie dobrze. What does my heart feel so bad? Leci w aucie mobil. Nie wychodzę z domu, a nie dlatego, że COVID. Nie wychodzę z chaty, robię rapy stary. Chowam się jak hobbit. Lecę, umieram w powietrzu jak Kobe. Dobre furki, póki nie rodzinka, nie kupujemy ich kombi. Polska to akwarium, a jestem jak rekin głodny. Jednę się do łóżka jak roztocz. Najpierw blunt, później rozkosz. Szczerze mówiąc, myślałem, że Polar będzie mi się bardziej podobać. A chyba bardziej mi się białe podobają. Ale ja wiem. Polar też zajebisty. Obydwie wersje kolorystyczne spoko. Nie będzie aż tak nisko tył siedział, żeby to się aż tak schowało. Tak mi się wydaje. Chowałem to po skarach, chowałem to po gaciach. Słuchałem se Oskara, wszyscy byli po pasach. Teraz to inna skala, inną rzeczą obracam. Grałem kiedyś w Postala i tak samo nadrażdżam. Freestyle po garażach, jechanie po włodarzach. Tamtejszej hip-hop sceny, za nic jej nie przepraszam. Wygląda na to, że wystarczy przyciąć ten rancik flexem bez wypychania nadkoli i jest duża szansa, że tylko to pozwoli upchać te koła. Zwłaszcza gdy się tworzy z tego multum kaskad. Chcę wyłączyć łeb i cały dzień grać w grę. Pobrałem Hogwarts Legacy, mym patronusem paczka. Żartujemy show, zajmuję się łowieniem performance'ów czy showów. Nie rozkochiwanie, małolatek czy show. Dobra, na dzisiaj to chyba tyle. Jutro rano jadę założyć opony. Zobaczyć, jak to siedzi z oponami. No i albo tam będziemy masować to nadkole, albo wycinać flexem, zobaczymy. Musi to wejść. Także widzimy się jutro z oponami na kołach. Chowałem to po skarach, chowałem to po gaciach. Chowałem to po skarach, chowałem to po gaciach. Chowałem to po skarach, chowałem to po gaciach. Słuchałem se Oskara, wszyscy byli po pasach. Teraz to inna skala, inną rzeczą obracam. Grałem kiedyś w Postala i tak samo nadrażdżam. Chowałem to po skarach, chowałem to po gaciach. Koła zamontowane, nie mogę się już doczekać, aż je przymierzę. Jest delikatny naciąg. Było strzelane u wulkanizatora. Dwie opony weszły za pierwszym strzałem, a z dwoma jakiś był problem, ale dali radę chłopaki. No nic, spróbujmy, ile nam brakuje, żeby to włożyć. Wejdzie czy nie wejdzie?
biorę. Polskie podwórka tak jak nowojorskie papus. Lepsze dni są miłe, gorsze są jak nawóz. W Kielniach fajki, w Strzępach drobne były na wóz. W tym roku jeżdżę Porsche, w drugim będzie Brabus. Ja słucham Pigel, ty masz na czole Bigel. Ja mam na stole rapy, co brzmią jakby miały pigment. Co 2 lata Śmiesznie, bo wchodzi idealnie na styk. Tu gdzieś mi się tam delikatnie blokuje na rdzy. O! Generalnie jakby idealnie się chowa. Jedyny problem jaki widzę to, że przecież opona będzie lekko chodzić na boki przy drifcie. I boję się, żeby wtedy nie rozwaliło opony o nadkole. Nie wiem, spróbuję może młotkiem najpierw je podklepać trochę. I zobaczymy. A najlepiej by to było lekko wyciąć. Ale może to podklepię. no powiedziałem brakom. Linie takie precyzyjne, że tną atom. Ja, dzwonię patyki jak aport. Mam niezłą rakietę i z nią idziemy na kord. Jak pijemy wódkę, to nie zrobię cię jak pakol. Nie zawracaj mi gitary, pijesz piany. Z której strony mam większy negatyw? Mam nadzieję, że z tej. Ajajaj, oczywiście nie ma kto pomóc, nie ma kto świecić. Nie ma komu powiedzieć sobie świecisz czy mi. Jest niestety gorzej, więc chyba tu mam negatyw. Mniejszy niestety. O cholera. Ale o tylny zderzak, żeby mi haczyło? Jakim cudem? Ja pierdolę. To dopiero lipa. Fuck sake, no. No i co teraz? Chyba bez zderzaka muszę jechać. A pierdolę. Nie tak miało być. Jo, jebać mi gorszą. Nie myślę o nic, wlekę się w góry Porsche. Dawać mi większe porcje, bo dostaję torcję. Jo, jednak wciąż tętni wigor. Ty nad ranem patrzysz na kreskę ziomka jak Smigol. Łączysz fazy jak speedball, wielkie znaki jak billboard. Mówią, że to już kulki do mogiły jak Killbone. A moje pleśnie pokrywa diamentnie wilgoć. Jo, zgadza się dobrze Pitos, potrójnie jak Migos. A propos mówię to gdy pioska wesła idąc. Zgadza się dobrze Pitos, potrójnie jak Migos. Jo, a propos mówię to gdy piosenka wesła idąc. Opalony cały rok jakbym powrócił z Bacham. Jak mój człowiek z góry Lech, na karierę lacha. Proszę nie poprawiać, gdy to pisze płaka. Wielkie dzięki za pomoc w wycięciu tych nadkoli. Nie wiem jak ci się odwdzięczę. Poprawię to jeszcze młotkiem i położę takie zabezpieczenie jakieś gumowe. Może jakimś cudem mi to pomoże, żeby syf nie leciał do środka. Przydałoby się to spawnąć, chociaż w kilku miejscach złapać i wtedy czymś posmarować, jakąś masą uszczelniającą. Nie wiem, udało mi się kupić tylko jakąś gumową na szybko. Nie wiem co to za szajs w ogóle, ale lepsze to niż nic chyba. Odłożyłem dla rodziny swoje kwity. Jak kiedyś kipnę, wyryjcie mi na grobie tylko ksywkę. Zniszczę toasty bez płaczu i wypicie. Odłożyłem dla rodziny swoje kwity. 18:15. Dobra, mój śmietnik 18:35. Czyli mój śmietnik stalowy 15 z połową bieżnika jest cięższy od 17 z oponą 225. 195, 225. W finalnej masakracji tak to mniej więcej wygląda. Niby się wydaje dużo miejsca, ale to wcale nie jest tak dużo. Już tam jeszcze jakieś plastiki podciąć lekko. Tu dalej jest na przykład blisko dosyć, no ale nie wiem. Chyba już zostawię i zobaczę, najwyżej gdzie będzie tarło czy coś. Trudno. Najwyżej się dotrze. Szukałem jakiejś masy uszczelniającej. Tak, oczywiście wpadłem na
ostatnie 10 minut do Leroya, gdzie już zamykali, światło pogaszone. Mieli tylko to. Po co mi to? No oczywiście wycięliśmy tak, że blachy się rozwarstwiły, bo to jest podwójna blacha. Więc po pierwsze chcę to zalepić, żeby nie leciał syf. Nie wiem, czy to będzie dobre. Zobaczymy, lepsze to niż nic. A po drugie, tak sobie też pomyślałem, że jak się wytworzy jakaś warstwa, no to po pierwsze będę widział na niej, że się ściera. A po drugie, coś tam minimalnie może zabezpieczy, no bo jakieś tam ostre krawędzie gdzieniegdzie lekko są. Trochę tam je stemperowaliśmy, ale to tak wszystko na oko robione. Więc nie wiem, no ale to niestety jest guma, a nie taka twarda masa. Nie wiem, czy to cokolwiek zabezpieczy, w sensie jakby opona tarła jednak o to nadkole. No ale nic, no nie wiem. Dam to, spakuję się, także jakby mi rozcięło oponę na torze albo będę widział, że tnie, no to wezmę jakieś młotki, piłkę wezmę. Zderzak z tyłu też tu jakieś problemy ma grube. Już niby już tu sporo go wycięliśmy. Nie wiem. Jak patrzę, jak masakrowaliśmy te nadkola, to myślę, że tu trzeba będzie założyć poszerzki mózga. I może ten tylny zderzak jego, bo podoba mi się w nim dyfuzor. Ogólnie bodykit mózga jest bardzo ładny, więc kiedyś pewnie wleci. Miałem jeszcze jechać sprawdzić furę, ale zaczęło padać oczywiście. No chcę, żeby było suche, żeby ta guma wyschła. No jutro rano wyjazd. Dobra, trzeba się brać do roboty, pakować się i jechać. Na suchym pierwszy raz. 150 koni, pełne wnętrze i jeszcze gaz, żeby nie było za lekko. Także trochę wagi jest. Zachęcam do zostawienia lajka, suba i komentarza. Będzie konkurs razem z filmem z testów. Będzie można wygrać takie opony lub jakiś tam hajs do wyboru. A nie każdy jest drifterem. No i będą 2 szanse na YouTubie i na Instagramie. Także dzięki za oglądanie i widzimy się niedługo. Essa! Na drugi dzień tak wygląda moja warstwa ochronna. Nieźle. Ciekawe, jak to wytrzyma. Poważna robota. Militarny. Nie wiem.